Siema. Mam przy sobie takie wielkie pudło Sony PlayStation 5. Długa moja była droga i wyboista do tej konsoli, ale w końcu dotarła ona do mnie i jest to wersja CFI 1216A, czyli jest to ta trzecia wersja PlayStation 5, tak zwana C-Chassis. I jest to, jak widać, Golas z napędem oczywiście. Więc co, przystępujemy do otwarcia tej oto konsoli. Ma tutaj plomby. Chciałbym ich nie przecinać, tylko delikatnie je odkleić, o ile to jest w ogóle możliwe. Ale chyba jest to możliwe. Tutaj jest lekko tylko z tej przyklejona, więc dobra. I teraz wyciągamy zawartość z pudełeczka. Czyli mamy, podobnie jak było to w przypadku PlayStation 4, mamy pudło w pudle, tutaj jest kod kreskowy. On był widoczny też przez tą tutaj dziurę w tym kartonie. I co dalej? No i tutaj jeszcze z tej strony kartonu jest logo PS. Jeżeli słychać szumy, to po prostu w tej chwili leje deszcz. Możliwe, że to będzie słychać na nagraniu. Wyciągać, nie wiem w jaki sposób będziemy, podważyć ten kwadracik i wtedy wyciągnąć. Dobrze? Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem. I tutaj już nam pad wypadł. Książeczki. Zawsze to robię źle. Nie wiem dlaczego. Zawsze to robię źle. Dobra. Zamknijmy to chwilowo. Później będziemy się zastanawiać. Więc ten karton odkładam, a na razie wyciągnijmy tego kloca. A widzę, że obudowana wytłoczki niczym jajko. Niczym jajka. No Xbox Series X był ładniej spakowany, zdecydowanie ładniej. Teraz tak, wyjmujemy te wytłoczki od jajek. Takie białe badziewie. I gdzie jest góra? Tu jest. To jest nasza konsola. W zasadzie moja konsola. PlayStation 5. Na której będę sobie mógł pograć w gry z PlayStation 4. Przecież na PlayStation 5 nie ma co grać. Ale duża. Naprawdę duża. Więc tak ona się prezentuje. Tutaj nie ma żadnych miejsc. Tutaj jest chyba miejsce, gdzie można przykręcić podstawkę. Jeżeli będzie stała pionowo, to wówczas ona będzie stała w ten sposób. Tutaj ma logo wygrawerowane PS, fajne nawet. Z góry jest tutaj ta cała wentylacja, gdzie ciepło odchodzi. A tutaj jest port USB taki zwykły i USB-C. I włącznik, taki przycisk włączania i przycisk do wyjmowania płytki. To jest napęd Blu-ray. I teraz zobaczmy, co jest z tyłu tej oto konsoli. Są dwa porty USB, gniazdo LAN do internetu, gniazdo HDMI i gniazdo zasilacza. Czyli to wszystko, co tutaj mamy. Zobaczmy teraz karton z dodatkami, co on w sobie zawiera. Ciekawego. Kabelek USB-C chyba do ładowania pada. Kabelek zasilający.
Jakaś instrukcja, jedna, druga, trzecia. Co dalej? I kabel HDMI. Już się bałem, że go nie będzie. Przecież to musi być jakieś HDMI. Ciekawe właśnie, czy to jest HDMI do 4K, czy jakieś badziewne, bo na tym od Xboxa Series X to było normalnie napisane, że to jest jest High Speed HDMI, jest napisane, ok. Także zwracam honor. Jest podstaweczka do montowania. Tu jest śrubka do niego. Tu jest dziurka. A jakaś śrubka jest w zestawie? Pada, zobaczymy za moment. Chciałem się zainteresować, czyli te kable, dobra, mogę odłożyć. Chciałem się zainteresować tą podstawką, jak to jest zrobione. No się obraca generalnie, tak? Tak. No podejrzewam, że tak się to mniej więcej montuje. Tutaj jest taka zaślepeczka. On się wyciąga. Tutaj się przykręca tą podstawkę, tylko że czym ją się niby przykręca, jak ja tu nigdzie nie widzę żadnej śrubki. Dobra. Na razie nie będę kombinował. I druga opcja jest tutaj, jak widzę, na leżaka. Nie czytałem instrukcji, więc nie wiem, która jest która, ale na pewno na leżąco to się montuje jakoś tak. To jest przód. Czyli na pewno jakoś tak. Na pewno jakoś tak. Coś w ten deseń. O. Nie wiem, czy zrobiłem to dobrze, ale chyba tak mniej więcej się to po prostu kładzie się to na tej konsoli. Aż sam spojrzę. No jest to naprawdę kawał cegły. Ja cię nie mogę. Dobra, na razie niech sobie tak leży, bo nie widzę właśnie tu żadnej śrubki, żeby to przykręcić na stojąco. Że tam na pewno nie było żadnej śrubki w komplecie. Dobra, na pewno doczytam o tym w instrukcji w własnym zakresie i jest on. DualSense. No powiem szczerze, wygląda zachęcająco. Fajne gałki, takie szorstkie. Wygląda padzik elegancko i tutaj fajnie tak ścięty jest. Tak jakby mu coś odcięli na dole. Spuściki, one są chyba z tą blokadą, taką kolega mi mówił. Touchpadzik, krzyżaczek. Generalnie wygląda... O, włączył się, no tak, przecież jest naładowany. Dobra, teraz możemy zająć się porównaniem tego z PS4. Chyba już wiem, jak parę rzeczy się już dokształciłem w czasie krótkiej pauzy. Więc tak. Panele tutaj są wymienne i też zalecane jest, żeby je zdejmować przy czyszczeniu. Jest to bardzo proste. Robimy tak i panel nam schodzi. I mamy tutaj wszystko podsunięte jak na talerzu i konsola już nie jest taka ładna, jak była przed chwilą, no nie? Z czego się jej tu ewidentnie brakuje. Także panel się bardzo w łatwy sposób zdejmuje. I tak samo ten drugi panel ostrożnie, żeby mi się jeszcze nie podłączyłem, a już popsuję, nie? Też schodzi ten panel i ten drugi, kiedy zdejmiemy, to wówczas mamy dostęp tu i tu możemy zamontować dodatkowy dysk SSD. Jeżeli by nam brakowało pamięci, możemy dokupić osobną i odpowiednio oczywiście pasujący dysk. Natomiast tak, śrubka jest ukryta tutaj do montażu podstaweczki. Bierzemy tu, wyjmujemy zaślepkę i teraz montujemy
naszą podstawę. Zaraz niech spojrzę do ściągawki. No dobra. Chyba musi być taki już. No. No po prostu tak to trzeba zrobić. I dokręcamy. Śruba jest duża, więc swobodnie można ją dokręcić. Nawet palcami. I teraz możemy już konsolę spionizować bezpiecznie. Na pewno jest stabilniejsza niż bez podstaweczki. I tak się oto prezentuje PSK 5 w wersji pionowej. Co jeszcze możemy się dowiedzieć z instrukcji? Tutaj się świeci to, jak włączymy. Dobra. Mało ważne, wszystko już wiemy. Zobaczmy teraz jedną ciekawą rzecz. Tak prezentują się PlayStation 4, wersja FAT oraz PlayStation 5. No też na razie nie ma innej wersji, czyli też FAT. No, różnice w gabarytach są kolosalne, trzeba przyznać. PS5 jest nie dość, że wyższe, sporo, to jeszcze szersze. No jest generalnie dużo większe. Trzeba zorganizować dużo więcej miejsca na tą konsolę. Czy to na płasko, czy na stojąco. Bez znaczenia, naprawdę będzie zajmować mnóstwo miejsca. Także tak się prezentuje porównanie, a zobaczmy, jak wypadają obok siebie pady obu konsol. Podobieństwo obu padów jest oczywiste. Jeden jest następcą drugiego, ale tak. Tu już widać, że to sprawia wrażenie, ten DualSense troszkę większego. Te ramiona ma jakby ciut większe. Może to tylko wrażenie. Tutaj jest bardziej ścięty na rogach. A no i tutaj nie dali zestawu żadnego słuchawkowego, więc słuchaweczka z PS4 trzeba ją zachować, jakby się sprzedawało konsolę, bo tutaj nie mamy nic, chyba że kupimy sobie te 3D pulsy słuchawki. No i tu touchpad jest większy, tak jak widać. Przycisk tutaj już był okrągły, tutaj zastąpili go takim logiem PS. I tu jest jeszcze jakiś dodatkowy przycisk, taki przezroczysty. Też jest tu mikrofon, ale tu chyba też był, nie wiem, może nie był. No gałki wyglądają prawie tak samo, chociaż te są takie chropowate po bokach. Te od PS4 były gładkie. Przyciski są chyba tej samej wielkości, tylko te są takie przezroczyste, więc wydaje mi się przez to trochę mniejsze. Krzyżaczek też wydaje się mniejszy, ale podejrzewam, że to tylko złudzenie, dlatego że jest taki przezroczysty. Może przez to wydaje się mniejszy. Natomiast te przyciski dwa, ten i ten, są takie dziwne. Tutaj takie malutkie i tak, ja wiem, średnio mi się podobają. No, ale triggery są no, zdecydowanie R1 i L1 są w DualSense dużo większe niż w PS4, DualShocku 4. No a spuściki wyglądają podobnie, no ale to już jest inna technologia. Tutaj mamy ten spusty z takim zoporem, no i w ogóle mamy te haptyczne wibracje, więc jest to no podobno najbardziej zaawansowany pad obecnie, więc z przyjemnością go przetestuję. Więc tak to się prezentuje. A zatem tak prezentuje się PlayStation 5 z napędem w wydaniu C Chassis, ponoć z najlepszym chłodzeniem. Już nie będę nagrywał pierwszego uruchomienia i tak dalej, bo to nie jest premiera konsoli, ona już jest tyle czasu na rynku, że na pewno każdy, kto był zainteresowany, to już widział to. Co mogę jeszcze od siebie dodać? Będę ją teraz podłączał, przesyłał sobie dane z PS4, testował. Myślę, że będzie fajna zabawa, zobaczymy. Zobaczymy, czy zainteresuje mnie bardziej niż to było z Xboxem i czy nie będę żałował tego zakupu. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Trzeba być dobrej myśli. Dzięki bardzo za uwagę. Cześć.